Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku tier lista, jeśli chodzi o legendarnych dowódców, których będziemy używać do walki w polu. Z tej strony Snow. Dzisiaj zajmiemy się tier listą, jeśli chodzi o walkę w polu. Trochę taki mamy sezon ogórkowy w Rise of Kingdoms. Niewiele się dzieje, jakichś takich specjalnych KVK ja też nie widzę i zauważyłem, że pojawiło się sporo tych tier list, jeśli chodzi o dowódców legendarnych na przeróżnych kanałach, także no ja też dołączam do tego i przedstawię Wam moją tier listę. Mam nadzieję, że ta moja będzie troszeczkę inna. Starałem się też, żeby tak było. I tak jak już powiedziałem wcześniej, to będzie tier lista, która będzie dotyczyła tylko i wyłącznie dowódców, których używamy do walki do pola. Czyli nie będę tutaj brał pod uwagę, wiecie, garnizonu, rali, zabijania barbarzyńców, jakichś, nie wiem, kanionów, wszelkich innych spraw, bo to bardzo by zaburzało w ogóle tą listę i myślę, że nie sposób niemal jej byłoby ją stworzyć. Jedna też taka ważna sprawa, to żebyście zawsze patrzyli na te wszystkie listy na zasadzie takiej, że no to jest jednak lista subiektywna, tak? To jest jak się komu wydaje. Każdy z nas będzie miał inną perspektywę, innych dowódców. Jednych używa, drugich nie używa. Jednych zna lepiej albo używa częściej, drugich gorzej. Jednych nie ma, drugich ma. Naprawdę to jest, wydaje mi się, ogólnie bardzo trudne. Ile osób byśmy nie skonsultowali, to zawsze mogą być różne zdania, więc to jest moja po prostu opinia na temat tych dowódców. Nie traktujcie tego jako jakąś prawdę objawioną. Jeśli macie inne zdanie, to ja naprawdę bardzo chętnie o tym poczytam i też się może, nie wiem, spróbuję ustosunkować do tego. Ale nie podchodźcie na takiej zasadzie, że teraz będziemy walczyć, a bo ty zrobiłeś to źle, albo to powinno być tak, albo inaczej. Bo nie o to tutaj chodzi, tak? Myślę, że tymi dowódcami, tymi listami się możemy po prostu pobawić, możemy się podyskutować, ale w taki fajny sposób, jakby serdeczny do siebie. I nie ma tutaj, wydaje mi się, jakiejś konieczności, żeby to było na zasadzie takiego zwarcia, tak? Bo te tier listy to wydaje mi się, że to ogólnie jest taka fajna zabawa i polecam sobie, każdy może sobie zrobić swoją nawet i pomyśleć, jak dla niego by to wyglądało, albo ewentualnie właśnie jakie zmiany byśmy tutaj dołączyli. Także naprawdę polecam, żeby sobie ich obejrzeć, pomyśleć, dać właśnie jakiś komentarz. Jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie. No i tak jak mówię, myślę, że te moje podejście też jest być może troszeczkę inne od takiego, powiedziałbym, standardowego, także no jestem ciekawy, jak wy na to spojrzycie. No i już jesteśmy na tej mojej liście, o której mówiłem przed chwilą, także już jest gotowa ta lista, już możecie zobaczyć wszystkich dowódców. Kiedyś pamiętam, robiło się te listy na zasadzie takiego dobierania, natomiast teraz tych dowódców jest tak strasznie dużo, że dobieranie ich w trakcie filmu byłoby niesamowicie trudne, uciążliwe, więc ja też zrobiłem tak, że lista jest już praktycznie gotowa, a teraz możecie ją zobaczyć. Jak widzicie, pozbyłem się nawet moich numerków, które robiłem wcześniej. Wiem, że tutaj bardzo często jest te S+, 1, 2, 3 albo nie wiem, 10 i tak dalej. Ja podzieliłem tych dowódców na troszeczkę inne kategorie. Tak jak mówię, też chcę, żeby jednak było to troszeczkę inaczej niż w większości to widzę w Rise of Kingdoms, żeby też jakąś może inną perspektywę ewentualną pokazać, jak może to wyglądać. Pierwsza kategoria moich dowódców, których tutaj Wam pokażę, czyli must have, to są dowódcy, moim zdaniem, którzy są naprawdę fantastyczni i jakby na ten moment wydaje mi się, że to są najlepsze w ogóle inwestycje w Rise of Kingdoms. Czyli to są dowódcy, po których się spodziewam, że naprawdę na parę dobrych lat zostaną jako topowi dowódcy w Rise of Kingdoms i to jest Liu Che i to jest Zigel Yang. Myślę, że ich meta będzie trwała jeszcze bardzo długo. Tutaj podkreślam, że jest to walka w polu, ale są to dowódcy niesamowicie też uniwersalni, tak? Liu Che też jest często używany nawet w mobilizacji, jest używany w garnizonie, podobnie Zigel Yang. Oni są po prostu niesamowici. Oni też bardzo często sprawiają, że inni dowódcy, takich, o których byśmy nie pomyśleli często, dobrze wyglądają w tym polu, ale to tak naprawdę oni dobrze wyglądają dzięki nim. Więc z Zigel Yangiem jest taka historia. Jeżeli niemalże każdego łucznika postawicie z Zigel Yangiem, to ten raport będzie dobry i mamy taki, o, ten dowódca jest jeszcze cały czas dobry. No ale to tak naprawdę, jak go zrobicie bez Zigel Yanga, to często
będzie trochę inna ta historia, inaczej to będzie wyglądało. Liucze, no niesamowity jest, jeśli chodzi o to, jak regeneruje sobie sam ten szał, może być używany z Scipio Prime, może być używany sam z Alexem, może być jako ten cheeseburger używany, też niesamowity dowódca. Myślę, że przyszłość przed nim jest duża. Myślę, że też kolejna generacja piechoty będzie tutaj miała może znowu właśnie te obrażenia, odrąbnięcia i jeszcze lepsze połączenia będą z Liucze. Także myślę, że oboje mają naprawdę przed sobą dużą przyszłość. Jak widzicie, nie ma tutaj ani jednego dowódcę kawalerii. Nie dodałem tutaj Newskiego, bo uważam, że to już nie jest ten kaliber, którym jest Liucze i Zygel Young. Przykro mi, Newski. Żadnego dowódcy kawalerii tu nie dałem, ale to jest ranking, który tworzę w marcu 2024 roku i podejrzewam, że już to jest kwestia tygodni, aż pojawi się nowa kawaleria i naprawdę najprawdopodobniej pojawi się tutaj nowy dowódca. Tutaj mógłbym wstawić taki znak zapytania, dowódcę, który raczej na pewno się pojawi i moim zdaniem będzie właśnie tutaj przy tej trójce, no dla równowagi po prostu, tak, żeby kawaleria też miała takiego dowódcę absolutnie topowego. Co on będzie miał, jak będzie wyglądał, tego jeszcze nie wiemy, ale wydaje mi się, że po prostu tutaj ten dowódca no niemal musi się pojawić. I najprawdopodobniej to będzie ten następny. Są na pewno dowódcy, w których każdy gracz, moim zdaniem, koniec końców zainwestuje, tych dowódców sobie zrobi. Kolejna kategoria, którą tutaj mam, kategoria top, to są moim zdaniem cały czas topowi dowódcy. Ci najlepsi, jeśli chodzi o tych, których możemy wybrać. Jeśli chodzi o piechotę, to wybrałem tutaj Scipio Prime, które absolutnie tutaj pasuje, moim zdaniem. To jest nadal naprawdę świetny dowódca. Z tej kategorii w ogóle top to byłby jeden na pewno z najlepszych, ale nie dałbym go właśnie wyżej. Tak, jednak tego Liucze i Zygelianga trochę bardziej cenię, ale dalej jest to fantastyczny dowódca. Obok dałem Sargona i podejrzewam, że niektórzy tutaj powiedzą Sargon, on tu z kolei właśnie jeżeli na top byłby na górze gdzieś tam Scipio Prime, to Sargon raczej byłby gdzieś dalej, ale uważam, że to jest też naprawdę nadal świetny dowódca. Często może niedoceniany przez to, jak dobrych dowódców piechoty mamy oprócz niego, że właśnie mamy tego Liucze, mamy Scipio Prime, mamy często jeszcze będziemy mówić o Gorgo, o której powiemy, różnych innych, ale moim zdaniem Sargon nadal jest naprawdę świetnym dowódcą i też się potrafi pięknie sprawdzić. Kolejna trójka, no to mamy trójkę kawalerii, która też moim zdaniem jest bardzo dobra. I świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o walkę w polu. To jest Newski, to jest Joan Prime i to jest Huo. To są dowódcy, którzy są naprawdę, moim zdaniem, cały czas świetni, bardzo fajnie sobie radzą. Jeśli ktoś gra kawalerią, to na pewno ma z nich fajne raporty. Myślę, że Huo często jest niedoceniany, bo to jest kolejny dowódca, tak jak Newski, też ma pojedynczy cel. Takie porównanie, wydaje mi się, jest też ciężkie między Newskim a Huo. Oni oboje mają bardzo duże obrażenia na jeden cel. Jeśli chodzi o odporność, to też są naprawdę w porządku. Rzadko są używani razem, no bo Newski najczęściej będzie używany właśnie z Joan, Huo będzie z Williamem, więc to też w jakiś tam sposób ich zaburza, ale myślę, że ci dowódcy naprawdę są nadal dobrzy. I tutaj kolejna rzecz, która myślę, że niektórych zaskoczy, to że nie dałem właśnie na samą górę Hermana Prima, tylko dałem go tutaj. Dlaczego tak zrobiłem? Bo uważam, że tak szczerze, Herman Prime sam w sobie jako dowódca nie jest takim super topowym. On jest fantastyczny w połączeniu z Zygeliangiem, ale jeżeli Zygelianga byście jakby odseparowali od Hermana Prima, to wtedy już Herman nie jest taki super. No prawda o Zugę, to co mówiłem, że Zugę z kimkolwiek nie połączycie, to ten drugi dowódca wygląda fantastycznie. Wygląda świetnie z nim Bodika, wygląda z Zygę świetnie Ashurbanipal i oczywiście Herman też z Zygę robi świetne raporty, ale to jest głównie moim zdaniem kwestia Zygę. Oni w ogóle świetnie są w połączeniu. Uważam, że to połączenie Zygę-Herman to jest też taki must have, jeśli chodzi o łuczników. Natomiast sam w sobie Herman nie jest aż taki mocny. On oczywiście ma ten wielki dar, jeśli chodzi o truciznę i w polu jest to świetna rzecz, natomiast to też jest świetna rzecz, jeżeli tych Hermanów będziemy mieli kilka. Jeden Herman nie robi aż tak dużej różnicy, ale już kilka tych Hermanów naprawdę tak. Więc oczywiście Hermana polecam, ale też dałbym go półkę niżej. Trochę to jest podobnie do Scipio Prime, którego też tutaj umieściłem i też tutaj umieszczam Hermana na zasadzie takiej, że to jest
blisko, ale jakby dla mnie to nie jest to. I cały czas tutaj używam daje tutaj Bodykę. Bodyka moim zdaniem jest naprawdę świetnym dowódcą. Ona się świetnie sprawdza, też robi fantastycznie raporty cały czas dla mnie. Nie odstaje aż tak strasznie od pozostałych dowódców, więc też wzmaga obrażenia od umiejętności, które dodajemy. Ona naprawdę cały czas jest świetna, więc też bym tak jakby nie deprecjonował przez to, że mamy Zygę i mamy Hermana, że Bodyka naprawdę nie wiem, teraz ją odstawimy. Moim zdaniem, szczególnie jeśli gracie łucznikami, no to absolutnie opłaca się cały czas jej używać. Jeśli w ogóle ją macie, to nie jest to tak olbrzymi przeskok, że o, teraz już bodyki najlepiej nie używać. Nie, jeśli macie bodykę i macie gdzie ją włożyć, to absolutnie bodykę opłaca się używać. Kolejna kategoria, którą tutaj stworzyłem, czyli MG Top, to są dowódcy, których możemy uzyskać przez Mightiest Governor. Jak sobie zobaczycie, przez tych wszystkich dowódców, którzy są wyżej, to oni są wszyscy dostępni tylko i wyłącznie na kole fortuny. Więc wydaje mi się, że to też jest jakaś inna kategoria niemalże. To, że Ashurbanipala i Gorgo możemy zdobyć przez Mightiest Governor, jeżeli macie taką możliwość, to jest też często jakieś złote rzeźby, które możemy zrobić za darmo. Także dla wielu osób to będzie wielki plus, że możemy tutaj zdobywać te złote rzeźby, a poza tym to są naprawdę dobre postaci do gry w polu. Oprócz tego, oczywiście, jak wszyscy dowódcy z Mightiest Governor praktycznie, mają inne zastosowania, czyli Gorgo jest poza tym świetna w garnizonie, Ashurbanipal jest świetny, jeśli chodzi o mobilizację, więc będziemy mogli ich używać. Wiadomo, tutaj się skupiam na polu. Gdzie użyłbym tych dowódców? Gdzieś tak właśnie pomiędzy często, czy oni są tacy już topowi, czy mniej. Myślę, że spokojnie mogliby się też znaleźć w tej rubryce gdzieś tam top, ale chciałem pokazać, że właśnie w Mightiest Governor są dowódcy, których absolutnie opłaca się robić i znowu jest tutaj luka, czekamy na dowódcę kawalerii. Myślę, że właśnie takie dwie luki, w tym must have pojawi się jeden dowódca kawalerii i wydaje mi się, że też pojawi się w tym MG Top też dowódca kawalerii, który będzie dostępny w Mightiest Governor, ale też będzie bardzo dobry, jeśli chodzi o wykorzystanie tego dowódcę do walki w polu. Także czekamy cały czas na nową kawalerię. Gdzieś tam, gdybym mógł, to pewnie później bym sobie dokleił tych dowódców i zrobił taki mały update tej mojej listy. Dobrze. Kolejne dwie grupy to są grupy dowódców, które są dla mnie bardzo trudne. Zobaczcie, pierwsza z nich nazywa się Jeszcze OK, czyli tak jakbym powiedział, to są dowódcy, których jeśli jeszcze macie już ich na przykład wymaksowanych, to jak najbardziej oni są spoko do używania, ale już na przykład teraz nie zaczynałbym w nich inwestycji, gdybym był na takim etapie gry, że wiecie, że mam jakieś tam złote rzeźby, że z tych pozostałych grup, które są wyżej, mam już wymaksowanych dowódców i teraz się zastanawiam, kogo następnego robić i gdzieś tutaj mam inwestycje poczynić w tych dowódców. Ewentualnie jeszcze to jest ok, jeśli wykupujecie sobie te paczki codzienne, tak, i w ten sposób chcecie jakoś może wymaksować tych dowódców. I ta druga się nazywa Ty się człowieku zastanów. Na zasadzie takiej, że warto by było przepatrzeć raporty, jak wyglądają. Czy te raporty jeszcze są ok, czy jeszcze nie? Tą grupą zajmiemy się za chwilę, ale zdaję sobie sprawę, że pomiędzy nimi jest bardzo cienka linia i dla wielu graczy ta właśnie jeszcze ok, to już będzie ty się człowieku zastanów i w drugą stronę będzie dokładnie tak samo. Więc tutaj potraktowałbym bardzo podobnie te dwie grupy. I jeśli tutaj zrobilibyście transfery, to się tego spodziewam. To jest coś takiego, że naprawdę ciężko mi było wybrać, którzy są jeszcze ok, a nad którymi powinniśmy się zastanowić dosyć mocno. Ok, przejdźmy właśnie do tej grupy jeszcze ok. Myślę, że jak tych dowódców macie wymaksowanych i używacie ich w polu i robią wam całkiem niezłe numery, to spokojnie można ich jeszcze używać w polu, tak? I myślę, że to są dowódcy, których jak będziecie używać w polu, to nie będzie wstydu. I wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo dużo graczy Rise of Kingdoms z tych dowódców do walki w polu używa normalnie, bo będzie tu właśnie i Guan Yu, i Alex, który jest świetny w połączeniu właśnie z Liu Che. Bardzo wielu graczy piechoty robi takie połączenie właśnie Liu Che z Alexem Guan Yu, z tym swoim wyciszeniem cały czas jest świetny. Podobnie YSG, który jeśli na przykład nie macie Hermana Prime'a, a macie YSG, w połączeniu z Zygeliangiem robi świetne numery. Artemisia też jest bardzo dobra, cały czas używana na przykład z Bodycom. Prime jest świetna, robi fajne numery, to połączenie jest bardzo dobre. Z Artemisią jest tak, że
w sumie jak nie z Bodycom Prime, to najlepiej jej już w ogóle nie używać. I ona też gdzieś może będzie już schodziła z tego podium, jak zresztą większość tych dowódców. Honda też bym się mocno zastanowił. On jest bardzo dobry z kolei w połączeniu z Scipio Prime, jeżeli jeszcze takie połączenie byście robili. W pozostałych może już być różnie. William absolutnie jest ok, szczególnie często łączony z Huo. Bardzo dobry dowódca, także jak najbardziej nie ma wstydu. Mehmet jako podobna Zapchajdziura, tak trochę podobny do właśnie Hondy, że można go użyć z wieloma dowódcami i cały czas będzie robił nam fajne numery, szczególnie jeżeli nasze królestwo jest dosyć młode i nie spotykamy za dużo takich królestw, wiecie, już naprawdę które mają tylko i wyłącznie niemalże tych topowych dowódców z list wyżej. XY myślę, że też jest cały czas spoko, ten jego debuff jest ok, szybkość rzucania umiejętności też się bardzo liczy. Henry, fajne obrażenia, fajnie też jest jakby odporny, jeśli chodzi o łuczników. Myślę, że też cały czas spokojnie można tego dowódca do pola używać. Podobnie myślę, że z Talikiem, chociaż tutaj też nie do końca, jeżeli niektórzy by już go dali niżej, to też zrozumiem i myślę, że zaskoczeniem tutaj też dla wielu będzie Cheok. Cheok to jest w ogóle dowódca, którego niewiele osób ma, więc bardzo często go nie doceniamy. Ale to jest dowódca, który naprawdę jest w porządku i myślę, że daje radę często. Tylko bardzo niewiele osób go ma i tak naprawdę powiedzieć, co tam Cheok potrafi, a czego nie potrafi, często nam jest ciężko. Ostatnio nawet widziałem filmik, gdzie bardzo ktoś chwalił tego Cheoka, ale no to właśnie, ciężko niekiedy to jest do określenia. No i kolejna grupa, czyli Ty się człowieku zastanów, pozdrawiamy Mateusza Borka, bo to on mi jakby dał pomysł na nazwę tej grupy. I tutaj są dowódcy tacy, gdzie zastanowiłbym się i popatrzył, jak wyglądają raporty z tymi dowódcami. I wiem, że wiele osób już tych dowódców używać nie będzie, ale nie zawsze mamy taki wybór, niekiedy się zastanawiamy. I właśnie tutaj zastanów się i zastanowiłbym się też nawet niekiedy nad tą wyższą grupą i nad tymi dowódcami, na zasadzie takiej, żeby zobaczyć, jakie raporty mamy z tymi dowódcami. Czy rzeczywiście warto na przykład wychodzić kolejnym marszem, czy może lepiej byłoby ich zostawić w domu i nie zużywać tych przyspieszeń, nie używać surowców, albo na przykład używać ich w pewnych sytuacjach, a w pewnych sytuacjach tych dowódców nie używać, w zależności od tego, jakie mamy KVK, jakich mamy przeciwników, jaką mamy aktualnie sytuację w polu, bo może się tak zdarzyć, że używając tych dowódców będziemy bardziej na minusie niż na plusie, tak? Czyli będziemy mogli wstawić kolejny marsz, ale może się okazać, że te raporty, które do nas wrócą, będą naprawdę nieciekawe. No i tutaj po kolei mamy Trajana, który fajnie daje nam cały czas te dodatki do innych marszów, ale już też nie jest tak odporny i naprawdę te raporty, jeżeli rywal będzie go atakował, to mogą być naprawdę bardzo niefajne. I czy te minusy będą równoważyć te plusy? No, ciekawe jestem. Tutaj wydaje mi się, że nie do końca. U mnie tak nie jest, ja już Trajana nie używam. Pakal kolejny na tej liście, raczej większość graczy piechoty już go w polu nie będzie używać, czasem jeszcze do cheeseburgerowania, ale nawet tam już zmieniła się meta, więc raczej to już jest dowódca, który ma schyłek. Może niekiedy jeszcze do rali, ale tutaj mówimy głównie o polu. Nebu może za nisko dla niektórych się znalazł, ale wydaje mi się, że no już po prostu Ashurbanipal jest lepszy od niego, więc też jakoś będzie chyba odchodził. Nebu cały czas jest w porządku, on może nam zrobić też fajne raporty, ale jest jednak nie bardzo jest odporny. No, ten Ashurbanipal znowu nie jest 100 razy lepszy od Nebu, ale po prostu jest lepszy, więc też bym się nad nim zastanowił. Może tego Nebu można by wsadzić do kategorii jednak wyżej, ale niech już tak zostanie, jak zrobiłem na początku. Gilgamesz też jest całkiem niezły, jeśli chodzi o walkę w polu. Myślę, że niewiele osób tutaj go w ogóle ma i używa, więc też warto się już zastanowić. Saladin 5551, bardzo popularny kiedyś dowódca. Dzisiaj myślę już o wiele, wiele mniej po tych zmianach, które zostały wprowadzone, jeśli chodzi o szybkość, w jakiej pojawiają się dowódcy sezonu podbojów. No i tutaj zdecydowanie myślę, że to, co Saladin nam daje, już powoli jest za słabe. To samo zresztą moglibyśmy powiedzieć o Karolu Młocie i tutaj też warto się zastanowić, czy jeszcze w ogóle warto Karola Młota używać. Także dokładnie to samo, co mówiłem wcześniej. Attila, który przeżywa trochę drugą młodość w garnizonie, tam gdzie możemy używać artefaktu, bardzo dobrze radzi sobie z Gorgo.
i często też jest w ten sposób używany nawet w polu. Ale znowu w pozostałych KVK, wydaje mi się, że to już też nie jest za bardzo to, co było kiedyś, więc warto się zastanowić, czy tego Attylę jeszcze używać. Mulan, która była używana bardzo często z Trajanem, a poza tym nigdy nie była jakimś topowym dowódcą w Rise of Kingdoms. To jest praktycznie dokładnie ta sama sytuacja ze Trajanem. Czy warto jeszcze w ogóle używać tej pary Trajan-Mulan? Wydaje mi się, że coraz częściej odpowiedź po prostu brzmi nie. Ethelflaed. Podobna historia, też często używana z Trajanem lub z innymi dowódcami. Wydaje mi się, że te dodatki czy debuffy bardziej, które Ethelflaed dawała, już teraz nie są takie mocne. Ramzes, który w ogóle przez wielu jest uważany, że to jest już taki słaby dowódca i w ogóle, z czym się w ogóle nie zgadzam. Bo Ramzes naprawdę jest w stanie fajnie sobie radzić w polu. Oczywiście, jeśli mamy już tego dowódcę, tutaj nie polecam absolutnie, żeby zacząć w niego inwestować, ale jeśli tego dowódcę mamy na stanie, mamy ekspertyzę Ramzesa i użyjemy go, to bardzo często Ramzes nas pozytywnie zaskoczy. Ale właśnie warto się zastanowić, czy jeszcze tego Ramzesa możemy używać. Podobnie tutaj do tej kategorii dałem Haralda. Harald często właśnie używany z Pakalem, więc bardzo podobną będzie miał charakterystykę. No i cóż, jestem ciekawy, co myślicie o tych dwóch grupach, jakie tutaj byście poczynili transfery, bo myślę, że tutaj będzie najwięcej kontrowersji i chyba musiałbym spędzić kilka dobrych godzin i porozmawiać z, nie wiem, z 20 osobami i tak bym dalej miał zagwozdkę, którego dowódcę do której kategorii tutaj włożyć, więc zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne. Zostały jeszcze dwa kategorie. Pierwsza to Please No i tu jest Tomyrys, którą po prostu proszę, żebyście nie używali w polu. Jeżeli macie kogokolwiek w królestwie, kto używa Hermana, to będzie wam wdzięczny za to, że nie używacie Tomyrys. Tomyrys będzie zdejmowała truciznę, którą nakłada Herman, więc jest kontrproduktywna. Wydaje mi się, że w ogóle Tomyrys już nie ma przyszłości w Rise of Kingdoms, ze względu na to, że Tomyrys polegała na dowódcach, którzy powoli generują szał, a Rise of Kingdoms teraz polega na dowódcach, którzy jak najszybciej generują szał i te generowanie szału dla nas jest bardzo ważne. I dlatego Tomyrys po prostu z tej listy odpada, mimo że kiedyś jeszcze pewnie dodałbym ją do tej listy jeszcze ok, albo do tej ty się zastanów człowieku, ale tutaj już po prostu proszę nie używajcie Tomyrys. No i ostatnia lista zupełnie inna, ale to są też dowódcy, którzy używamy ich w polu, czyli Siege. Wiecie, że ostatnio próbuję właśnie z tymi jednostkami dystansowymi. Tutaj ciężko będzie kiedykolwiek dołożyć ich do jakiejkolwiek listy, którą tutaj macie, bo to są po prostu zupełnie inni dowódcy. W sensie takim, że wszyscy inni, którzy są ponad nimi, to są dowódcy, których powiedzmy, że możemy użyć praktycznie w każdej sytuacji, tak? Czy tam nacieramy, czy atakujemy w Murder Ballu, ci dowódcy się sprawdzą. Siege też jest dobry do pora i Siege ma takie właściwości, że albo jest super, jeśli się pięknie sytuacja dla nas ułoży, może też być w porządku, tak powiedzmy na równo, ale może też być fatalnie, może być taka sytuacja, że absolutnie tych dowódców praktycznie nie będziemy w stanie użyć. Ciężko mi to określić jak na razie, będę to testował, będę na pewno obserwował, jak te obrażenia dystansowe wyglądają. Jak widzicie, mamy 4 dowódców tych inżynieryjnych, a ja wstawiłem tutaj tylko 3, ponieważ uważam, że ta trójka jest naprawdę w porządku, a ten 4 po prostu od nich odstaje, więc dałem tylko tą trójkę. Jeżeli już ktoś się zdecydował, żeby inwestować w tych dowódców, to jednego z tych 3, tak? Nie inwestowałbym w tego jednego, który tutaj został. Co jest ciekawe, że możemy używać tych obrażeń dystansowych i tych dowódców nawet z innymi jednostkami i z innym ekwipunkiem i wtedy oni też są w stanie robić dobre numery. To też w KVK będę się starał pokazać, w jakiś tam sposób przetestować, ale to jest jeszcze kwestia właśnie testów. Nie wiadomo. No i jest jeszcze cała olbrzymia grupa dowódców, których tutaj w ogóle nie wspomniałem i to są dowódcy, których bym już nie użyła. A, czekajcie, jeszcze Minamoto. Przepraszam, Minamoto, chodź tutaj do jeszcze, okej. Trochę mi pogrubił tą całą listę. Przepraszam, że zapomniałem o Minamoto czasu, to tak bywa. Mam nadzieję, że tutaj wśród tych dowódców, którzy jeszcze są niżej, o nikim nie zapomniałem, bo przecież są tu jeszcze dowódcy, e, których mogłem przeoczyć. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale raczej z tych dowódców, którzy tutaj są niżej, już bym ich nie używał. I tutaj podejrzewam, że też pojawią się kontrowersje, też pojawią się tacy, którzy powiedzieli, nie, no przecież jeszcze tam można czasami
u mnie robi dobre numery i tak dalej, i tak dalej. W pewnych sytuacjach, jak na przykład Double C ze swoją szybkością cały czas jeszcze się czasem przydaje, albo nie wiem, e, Konstantyn też w pewnych połączeniach może z Gorgo w coś jeszcze pokaże, czy nawet ten Chandragupta. Wiem, ale to jednak nie wiem. Tak jak mówię, to jest moje subiektywne zdanie, to są moje opinie i tych dowódców po prostu postanowiłem ominąć, podobnie Totmesa i wielu dowódców z sezonu podbojów, bo tutaj mówię cały czas już o takim naprawdę sezonie podbojów, czyli mówię o tych dowódcach, którzy są dostępni w tak zwanym endgame, tak? Wtedy, kiedy już mamy wszystkich dowódców. E, I nie mówimy tutaj właśnie ani o KVK 1, KVK 2, bo to by była zupełnie, zupełnie inna bajka. I to tyle z mojej strony. Jestem ciekawy, jakie są Wasze teraz opinie na temat tego rankingu, czy się zgadzacie, co byście tutaj pozmieniali. Bardzo chętnie poczytam o tym, jakie są Wasze wrażenia. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.